Czołem wszystkim. Mam nadzieję, że się dobrze macie i witaj serdecznie na mój skromny kanał, gdzie ja mówię z błędami w wielu językach. Akurat dzisiaj chciałbym podkreślić, dlaczego czasami warto pisać i przeważnie pisać po polsku z błędami. Chciałbym podzielić z wami trzy przypadki. Wiele lat temu ja miałem korespondencję z jedną studentką z Polski i okazało się, że ona napisała coś do mnie po angielsku i ja napisałem po polsku. I ona na początku nie mogła wierzyć, że znam język polski. I okazało się później, że ona skontaktowała kilka z moich znajomych w Polsce, aby zapytać, czy ja naprawdę umiem posługiwać się językiem polskim. To pokazuje, że nie wszyscy, dlatego że tłumaczy komputerowi dzisiaj takie popularne są. Jeżeli piszesz po polsku, bez wątpienia ktoś będzie podejrzewał, że jesteś, że używasz tłumacz. Drugi przypadek jest troszeczkę śmieszny. Ja napisałem wiadomość do jednej Polki, która pracuje tutaj w Wielkiej Brytanii. Chodziło o to, że opłaciłem rachunek i napisałem jej po polsku i chciałem się przeprosić, że opłaciłem rachunek z opóźnieniem. I ja chciałem powiedzieć, że nie zapłaciłem wcześniej, ale napisałem po polsku, niestety ręce nie doszły do tego. Dlatego ja to napisałem. Po rosyjsku, ja później mówię po rosyjsku, istnieje wyrażenie ruki nie doszły do tego. Co znaczy ręce nie doszły do tego, inaczej mówiąc, wcześniej nie znalazłem czasu na to. I dostałem dosyć, moim zdaniem, pretensjonalny odpowiedź od tej pani po angielsku. I ona napisała mi, good job on your Polish, but I suggest to do not in future use Google Translate. Last sentence doesn't make sense. To nie jest so perfekcyjny angielski. Nie robię nikomu zarzuty za to. Nie mówię po polsku bez błędów sam. Jednak było bardzo interesujące, że ona pochopnie wnioskowała, że używam Google tłumacz. Ironicznie doszło do tego nieporozumienia, dlatego że było mieszanie w mojej głowie i zastosowałem rosyjskie wyrażenie zamiast polskiego. Trzeci przypadek. Dlaczego warto zrobić błędy po polsku? Byłem na Twitterze i jeden Polak coś napisał i ja zareagowałem po polsku. I ten Polak mi odpisał i powiedział, dziękuję bardzo, że piszesz do mnie po polsku i dzięki temu, że widzę kilka błędów, rozumiem, że ty sam napisałeś. W skrócie, nie martw się, jeżeli piszesz po polsku z błędami, szczególnie przez internet, to ewentualnie będzie
udowodnienie, że sam napisałeś i nie bez pomocy od Google Translator. Trzymajcie się i mam nadzieję, że wy macie co dzień wiele błędów po polsku, dlatego że tu nie tylko znak, że mówicie w autentyczny sposób, ale też tu pokazuje, że ćwiczysz język regularnie i ćwiczenie regularnie tu klucz do sukcesu. Pa, pa.